Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Spadł już pierwszy śnieg, a to oznacza, że nadszedł czas, żeby przetrenować smażenie naleśników, które nie pękają w trakcie zawijania. Dlatego dzisiaj przygotujemy pełne smaku świąteczne krokiety nadziane prostym farszem z pieczarek i sera. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, która wersja krokietów króluje na waszych świątecznych stołach. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie krokietów zaczynam od ciasta naleśnikowego. Do miski wsypuję 120 g mąki pszennej i dodaję do niej 4 duże jajka, 120 ml mleka i taką samą ilość wody. Taka proporcja składników sprawia, że gotowe naleśniki są niesamowicie elastyczne i nie pękają w trakcie zawijania. Na końcu doprawiam wszystko solidną szczyptą soli i dokładnie mieszam za pomocą rózgi do całkowitego połączenia się składników. Gotowe ciasto odstawiam do lodówki na około godzinę, co umożliwi mące odpowiednie nawodnienie. W tym czasie mogę przygotować farsz naszych krokietów. Zaczynam od 2 dużych cebul, które kroję w bardzo drobną kostkę. Następnie zabieram się za 1300 g pieczarek. Grzyby najpierw delikatnie oczyszczam za pomocą pędzelka, a następnie ścieram je na tarce o grubych oczkach. Według mnie w takiej postaci najlepiej sprawdzają się w nadzieniu krokietów, ale jeśli chcecie, możecie pokroić je w drobną kostkę. Prawdopodobnie zajmie wam to jednak odrobinę więcej czasu. Z tak przygotowanymi składnikami farszu przenoszę się na kuchenkę, gdzie w szerokim rondlu rozgrzewam mniej więcej 2 łyżki oleju. Na rozgrzany tłuszcz wykładam pokrojoną w kostkę cebulę i smażę ją na średnio niskim ogniu przez kilka minut, stale mieszając, tylko do momentu aż wyraźnie zmięknie i się zeszkli. Kiedy to nastąpi, zwiększam delikatnie grzanie i dodaję do cebuli starte pieczarki. Robię to w 2 partiach, głównie dlatego, że surowe grzyby zajmują za dużo miejsca i nie zmieściłyby się w moim rondlu, ale jeśli macie odpowiednio duże naczynie, dodajcie wszystkie naraz. Grzyby wraz z cebulą smażą przez około 10 minut, aż przestanę widzieć wilgoć na dnie naczynia. Jest to dosyć ważne, bo mokry farsz może narobić problemów później. Kiedy grzyby są prawie gotowe, doprawiam je do smaku solą i mielonym czarnym pieprzem. Ilość soli radzę dostosować do smaku sera, którego użyjecie. Farsz krótko mieszam, smażę go przez kolejną minutę, po czym wyłączam grzanie pod rondlem i odstawiam jego zawartość do całkowitego wystudzenia. W czasie, gdy pieczarki stygną, zajmuję się naleśnikami. Na patelnię o średnicy 20 cm wylewam odrobinę oleju i rozcieram go po całej powierzchni za pomocą ręcznika papierowego. Na rozgrzany tłuszcz wylewam tylko tyle ciasta, żeby pokryć dno patelni cienką warstwą. Naleśniki smażę na średnio niskim ogniu po 2 minuty z każdej strony, po czym przekładam je na talerz i przykrywam ręcznikiem papierowym. Z tej porcji ciasta powinno wyjść wam 10 naleśników o średnicy 20 cm. Jeśli nie lubicie robić wszystkiego w tym samym dniu, możecie przygotować je dzień wcześniej i przechować w lodówce. Będą dokładnie tak samo elastyczne. Naleśniki gotowe, farsz gotowy, zabieramy się za zawijanie krokietów. Kiedy farsz i naleśniki są już wystudzone, zabieram się za składanie krokietów. Już teraz mogę was zapewnić, że będzie to czysta przyjemność. Sami spójrzcie, jak elastyczne i wytrzymałe są nasze naleśniki. Na każdego z nich wykładam równą porcję farszu pieczarkowego i rozprowadzam cienką warstwą po całej powierzchni. Na połowie, która jest bliżej mnie, układam odrobinę świeżo startego żółtego sera. Tym razem używam edamskiego, ale świetnie sprawdzi się też gouda lub cheddar. Boki naleśnika składam do środka, a następnie zawijam w ciasny rulon. Warto się do tego przyłożyć, żeby krokiety nie rozpadały się w trakcie panierowania. Do panierki potrzebuję 2 dużych jajek i odrobiny bułki tartej. Jajka rozkłócam za pomocą widelca, a następnie namaczam w nim krokiety. Robię to z każdej strony w taki sposób, żeby jajko dokładnie pokryło powierzchnię krokieta, po czym pozwalam, żeby jego nadmiar spłynął z naleśnikowej paczuszki. Następnie przekładam je do bułki tartej i dokładnie pokrywam nią wszystkie strony. Na końcu delikatnie strzepuję jej nadmiar i powtarzam te kroki ze wszystkimi krokietami.
Po opanierowaniu krokietów przenoszę się na kuchenkę, gdzie na patelni rozgrzewam dosyć dużo oleju. Powinno być go tyle, żeby przykrywał krokiety mniej więcej w 1/4 ich wysokości. Krokiety smażą po około 2 minuty na stronę, tylko do uzyskania pięknego, złotego koloru panierki. Tyle czasu powinno też wystarczyć do tego, żeby ser znajdujący się w ich środku rozpuścił się. Gotowe krokiety wyciągam z patelni i na chwilę wykładam na wyłożony papierowym ręcznikiem talerz, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Tak przygotowane krokiety podajcie od razu, najlepiej w towarzystwie czerwonego barszczu. Najlepszy będzie oczywiście barszcz na domowym zakwasie, na który przepis znajdziecie na kanale. Gotowe! Można się częstować. Prosta rzecz, a sprawia, że kolędy same zaczynają grać w głowie. Łatwy w przygotowaniu farsz z pieczarki sera jest wyrazisty w smaku, a niesamowicie elastyczne naleśniki sprawiają, że zawijanie takich krokietów to czysta przyjemność. Dodajcie do tego kubek barszczu na popicie i dostajecie połączenie idealne. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!